Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy pieczeń rzymską. Jest to naprawdę bardzo łatwa potrawa i myślę, że każdy, nawet ten początkujący, da sobie radę. I już Wam mówię, co będzie nam do tej pieczeni rzymskiej potrzebne. Około 70 deko mam tutaj łopatki wieprzowej zmielonej. Jeżeli nie chcecie łopatki, możecie dać szynkę wieprzową zmieloną, ale wtedy doradzałabym dać chociaż 2 łyżki, takie nie czupate, ale płaskie, jakiegoś tłuszczu. Może to być dobry smalec lub masło klarowane, ponieważ szynka będzie bardzo sucha. Do tego będzie nam potrzebne 2 średnie takie cebule. Do tego będą nam potrzebne, ja mam 2 takie dość duże ząbki czosnku, można dać mniej oczywiście. 2 łyżeczki mam musztardy, ja mam musztardę ostrą, ale kto nie lubi, może dać taką zwykłą, stołową, ona nie będzie ostra. 1 jajko, sól, pieprz do smaku. Ja dam jeszcze troszkę majranku i dam taki pieprz staropolski, jest to pieprz ziołowy. Ale jeżeli chodzi o przyprawy, każdy dodaje takie przyprawy, jakie lubi. Do tego jeszcze będzie nam potrzebna 1 bułeczka kajzerka, 1,5 o takiej wielkości, namoczona, ja już zaraz ją będę moczyć w wodzie, nie moczę w mleku, ja moczę w wodzie. I będę ją po prostu odciskać z wody, także zaraz ją namoczę i będą nam potrzebne jajka. Ja dzisiaj użyję jajek przepiórczych i takich jajek możecie dać troszkę więcej, troszkę mniej, wszystko zależy od Was. Ja mam tutaj 17 takich malutkich jajeczek. O, one są takie malutkie, ale będą bardzo ładnie wyglądać w pieczeni rzymskiej właśnie na stole. Jeżeli nie macie jajek przepiórczych, oczywiście można ugotować 4 jajka, takie zwykłe kurze. I zaczynamy od tego, że ja już tutaj jajko sobie dam. O. Tak, zaraz będziemy gotować jajka przepiórcze. Już sobie będę zalewać bułkę taką wodą z kranu, żeby ona mi się namoczyła, a za ten czas obioram naszą cebulę i czosnek. Cebula obrana, czosnek, te 2 ząbki już mam tu przyciśnięte przez praskę. Cebulę teraz będę kroić i cebulę kroimy bardzo, ale to bardzo drobniutko, w drobną kostkę, jak Wam się tylko najdrobniej uda pokroić. I będziemy ją smażyć, tutaj już mam patelnię przyszkowaną, taką mała łyżeczka masła klarowanego, jeśli nie macie, to użyjecie łyżkę po prostu oleju, ewentualnie jakiegoś dobrego smalcu, jeżeli macie. Obok też tutaj już nastawiłam sobie wodę, żeby się zagotowała, bo będziemy gotować nasze jajka przepiórcze. Cebulka pokrojona. Wydaje się jej dużo, ale ona zaraz zmniejszy swoją objętość i będziemy ją podsmażać, znaczy próbujemy ją zeszklić. Co może potrwać kilka minut. Cebulka na patelni. My już tutaj dodamy musztardę. Tak. Dodaję odciśniętą bułkę kajzerkę, 1 lub 1,5. Jeżeli dacie troszkę więcej bułki kajzerki właśnie takiej namoczonej, to pieczeń rzymska będzie bardziej miękka. Jeżeli dacie mniej, to pieczeń rzymska jest bardziej taka twarda. Także tu trzeba też właśnie uważać. Uważam, że 1,5 kajzerki jest w sam raz na taką ilość mięsa. Dodajemy przyprawy. Ja dam taką łyżeczkę
pieprzu ziołowego. Niecałe tam troszkę pieprzu białego. O, tak. Majeranek. Raz. 2 łyżeczki dam majeranku. O. I oczywiście soli. Soli dam 1. Takie 2 płaskie łyżeczki. Tak. I teraz odstawiamy i zajmujemy się naszą cebulką. Cebulka już jest zeszklona i dodaję czosnek. I dosłownie jeszcze podsmażam na średnim ogniu nie więcej niż 1,5 minuty. Uważamy, żeby nam czosnek się nie spalił, bo będzie gorzki. Jak już mamy czosnek podsmażony, odstawiam patelnię na bok. Niech nam troszkę przestygnie, a tutaj nastawiam wodę i będziemy gotować nasze jajka. Małe jajeczka przepiórcze. Wodę doprowadzamy do zagotowania. Do gotującej i osolonej wody wkładam jajka przepiórcze i będę je gotować nie dłużej niż 4 minuty. Po tym czasie dam garnek do zlewu i niewielkim strumieniem wody będę zalewać po prostu zimną wodą. Żeby jajka przepiórcze wystygły, także nastawiam 4 minuty. O. I niech się gotują. Cztery minuty minęły i jajka idą do zlewu i puszczam, tak jak mówiłam, na nie strumień niewielki zimnej wody, niech tam nam się w zlewie chłodzą. A tutaj do mięsa za ten czas przystygła nam już cebulka z czosnkiem. Dokładam i będziemy wyrabiać. Gdyby okazało się, że wasza masa, wasze mięso jest za suche, można dodać kilka łyżek bardzo zimnej wody, takiej lodowatej. Ale jeżeli się na przykład u mnie, ja już zobaczyłam, że masa jest, mięso jest w sam raz, więc ja wody dodawać nie będę. I musimy tą masę bardzo dobrze wyrobić. No niestety łyżką tego nie zrobimy, bo jeżeli nie wyrobimy dobrze masy, to nasz paszczet będzie nam się po prostu w środku rozklejał. Nie będzie taki zwarty. Im lepiej wyrobimy mięso ręką, tym nasza pieczeń rzymska będzie bardziej zwarta i przy krojeniu nie będzie nam się rozwarstwiać. Mięso wyrobiłam. Po czym poznać, że mięso jest wyrobione? Wystarczy wziąć mięso nawet w jedną rękę. Jak będziecie tak ugniatać, zobaczcie, one nigdzie nie pęka. To znaczy, że jest wyrobione. Wezmę znów kawałek. Wystarczy jedną ręką troszkę je pościskać i patrzcie, one nigdzie nie pęka. To znaczy, że mięsko jest wyrobione. Odstawię je i będę obierać nasze jajeczka. Jajeczka nasze obrane. Słuchajcie, można też tak
nawet dać małe po jednej stronie, po drugiej stronie, a na środku jedno duże jajko takie od kury. Też podejrzewam, że będzie na stole bardzo ładnie wyglądać. Ja mam foremkę około 25 cm na 12 cm, ale zawsze mieć lepiej foremkę troszkę większą niż za małą. O, wykładam mięskiem. One ładnie się, o tu nawet widać, jak one ładnie się łączy. I wyłożone mam papierem do pieczenia. Jeżeli nie macie papieru do pieczenia, foremkę można wziąć tłuszczem, przykładowo masłem, wysmarować i obsypać, jak to się nazywa, i obsypać bułką tartą. Tak, żeby wszędzie była bułka tarta. Nasza pieczeń po pieczeniu będzie tracić na swojej objętości, więc ona się skurczy i bardzo fajnie wyjdzie. I układamy jajeczka. Jeden rządek jajeczek ułożony i dajemy znów warstwę mięsa. Te tu wcisnę na środku. I następną warstwę mięsa. Dobrze doklepujemy, żeby mięso nam się połączyło. I taką pieczeń, widzicie, ja zrobiłam taką górkę tu tak zrobiłam takie rowki, ona wtedy będzie bardzo ładnie wyglądać. O, taką pieczeń wkładam do piekarnika na, tak jak mówiłam, nagrzanego na 180 stopni, grzałka góra-dół i będziemy piec około 50-60 minut. Musimy sprawdzać. Każdy piekarnik jest inny. Jeżeli zacznie nam przypiekać za bardzo, to wiadomo, że trzeba temperaturę zmniejszyć o 10 stopni, ale nie skracajmy czasu pieczenia. Ja zobaczę, bo jeżeli mój piekarnik nie przypiecze mi ładnie góry, to na sam koniec, na te 5-10 minut po prostu włączę grzałkę tylko górę, troszkę więcej, żeby tutaj na górze była taka rumiana skórka. Także widzimy się za około godzinę. I pieczeń rzymską będę wyciągać. Tak jak mówiłam, moja była 50 minut plus 10 minut dałam na 200 stopni z grzałką tylko góra, żeby mi się ładnie zarumieniła tutaj z wierzchu, ale pachnie. Po prostu, żeby miała tutaj taką zarumienioną, chrupiącą skórkę. Jak ostygnie, oczywiście pokażę Wam, jak wygląda. Tak jak mówiłam, ona się skurczyła ładnie, od brzegu będzie, odstaje, ale jest tu, widzę, troszkę płynu się zrobiło. Jak troszkę odstygnie, to ja wtedy ten płyn odleję, ale na razie jeszcze nie, bo jak za szybko się odleje, to wtedy pieczeń po prostu robi się sucha, a ja takiej suchej pieczeni bym nie chciała. Także widzimy się, jak ostygnie. I moja pieczeń już na tyle przestygła, że mogę ją wyciągnąć. Ona jest jeszcze ciepła, ale nie jest już gorąca.
chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku. Pieczeń zawsze kroi się lepiej, jak jest całkiem zimna. O. Tak wygląda w środku. No wyostrzy? O, wyostrzyło. Jest bardzo, ja tutaj czuję, po prostu jest bardzo delikatna. Pachnie pięknie. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!